Witajcie, chciałem Wam dzisiaj pokazać jakość wykonania części do chińskich silników tego typu. Tutaj ATV, różnego rodzaju układy, krosy. Są to silniki, które wychodziły w różnych pojemnościach. Zazwyczaj 110, niby 125 też. Właśnie teraz Wam pokażę różnicę w cylindrze 110 a 125, no niby tam znalazłem różnicę w tłoku, kilka tam setek, dokładnie nawet nie milimetr, tylko kilka setnych, ale nie o to chodzi. Chciałem Wam pokazać dokładnie jak to wygląda wszystko tutaj, jak to przyszło, w jakim to jest stanie. Zaczniemy może od cylindra. Jeśli chodzi o cylinder, to cylinder jako tako nie jest w jakimś tam najgorszym stanie. Jakoś to wygląda, tuleja cylindra honowana, wszystko jest ok, ale tutaj mam zastrzeżenia co do tutaj tłoka i pasowania tego wszystkiego. Zobaczcie, no tutaj denko tłoka zawsze jest z większym luzem. Już tutaj nie będę używał żadnych przyrządów pomiarowych, tylko pokażę Wam to na oko. Zobaczcie, tu jest luz denka tłoka, tu spokojnie. Zobaczcie, jak to chodzi. A teraz zobaczcie, jakie jest pasowanie tutaj dołu tłoka. Nie można nawet tego wsunąć. Zobaczcie, to sobie wchodzi do tego poziomu, a później z dość dużym oporem, żeby to przepchnąć. Kilka razy sobie tak to tutaj wsunąłem i powiem Wam, że to naprawdę bardzo ciężko chodzi. Ok, zobaczcie, ja to nawet nie mogę tego wyciągnąć. I zobaczcie, no parę razy to szurnąłem, zobaczcie, tu już powstają ślady, które przycierają ten tłok. Znaczy nie mówię tutaj o zatarciu, żeby to się zatarło, ale to już bez temperatury, bez niczego bardzo ciasno chodzi. To powinno, tłok powinien wpaść i przelecieć. Powinien być jakiś tam tolerancja 500 gdzieś tutaj w tej dolnej części tłoka. Tutaj mam stary tłok. Zobaczcie, to powinno wyglądać w ten sposób. W ten sposób chciałem Wam też właśnie pokazać ten stary tłok, że ten silnik się przytarł, on po prostu się przytarł, chwycił w tym samym miejscu, w którym tutaj właśnie ten nowy tłok przyciera. Tak więc zobaczcie, tu już ten zestaw już duża szansa, że to z powrotem się zatrze, tak jak było w tym przypadku. Tutaj w tym przypadku przytarł się ten tłok, zrobił jakieś tam rysy na cylindrze, no i to zaczęło po prostu brać olej. Dlatego też wjechało tutaj nowy cylinder. Głowica też wjechała nowa ze względu, że te zawory dosyć kiepsko wyglądały. Tam były nagar się, to był tłok nagar, tam trochę przepuszczały te zawory i postanowiłem tutaj wymienić komplet. Ale teraz zobaczcie głowicę. Głowica. No, na pierwszy rzut oka spoko, ale zobaczcie tak, tutaj w tym miejscu ta płaszczyzna tutaj jest za mocno podebrane. Co prawda, no to uszczelni, bo tutaj ciśnienie to jest w tym miejscu, a tutaj to jest tylko uszczelnienie, żeby olej po prostu się nigdzie nie wydostawał. Uszczelka wszystko to powinna docisnąć, ale tu już ta krawędź nie jest taka, jak powinna być. Ta kamera chyba tego nie wychwyci, no ale myślę, że to widać. To jest znacznie tutaj zaniżone. No i odlew, sam w sobie ten odlew, który tutaj jest, to jak oglądam te filmiki w Indiach, którzy tam odlewają w tym piasku, robią formę i zalewają, kurde, ze starych puszek, tak to wszystko wygląda. Są tutaj takie, kurcze,
niedociągnięcia, no ale dobra, to już tam efekt estetyczny, ale zobaczcie jak tutaj wygląda luz na tym wszystkim. Ja wiem, tutaj jeszcze trzeba zrobić luz zaworowy na każdej dźwigience, ale tu chodzi o tym stworzeniu i o tej dźwigience. Ta strona trochę mniejsza. Tak więc zobaczcie jak to wszystko